Witajcie, dzisiaj odcinek Gotuj z Zenonem. W sumie to hoduj z Zenonem. Mam zestaw kompletny marki JBL Artemio Set do hodowli artemii. Pokarmu dla naszych podopiecznych. Larwy idealnie nadają się do karmienia koralowców, a większa artemia do karmienia ryb. I mam tutaj zestaw plus jeszcze dodatkowe akcesoria. I uprzedzając Wasze komentarze, Zenuś, ale przecież to można zrobić samemu. Słuchajcie, oczywiście samemu można zrobić wszystko. Sam subskrybuję kanał na YouTubie, który ma 4 miliony subów i tam dwóch ludków w dżungli klepie domy z bambusa. Ale nie każdy po pierwsze umie, nie każdemu się chce, więc no, jakby ktoś umiał, to by sobie pewnie tak wziął jakiś pojemnik, wziął skarpetkę od drugiej połówki, jakiś tutaj uchwyt zamontował i raczej na widoku nie mógłby tego robić, bo druga połówka na pytanie, co robisz, hoduje robaki, to by się skończyła wasza hodowla. A tak, Zenek, co ty robisz? A przygotowuję pokarm dla ryb. Aha, no i gra i buczy. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Bez kawy to nie robota, nie? Wasze zdrowie. A, zimne. Dobra, słuchajcie, co my tu dzisiaj mamy? To za chwilę. Na pudełko. Na pudełko. Tak powiedziałem? Na pudełku. Artemio Set, czyli zestaw Artemia. Wiecie, jak mnie wkurza, jak ktoś odmienia i mówi secik? Secik, taborecik. Secik, buciki i skarpetki. No szlak mnie trafia, jak słyszę słowo secik. Przecież nie ma takiego słowa. No, Zenon, dobra, skończ buczeć, bo sam gadasz post factum i a propos de facto. Dobra, co na pudełku? Niemiecki, angielski, francuski i mamy komplet, znaczy spróbuję to rozszyfrować. Kompletny i to jest wszystko, co rozszyfrowałem. Tu jakieś rzeczy są w środku. Kod QR możecie sobie zobaczyć na stronie producenta. Wiecie, że moje filmy to są tak troszkę z jajem, nie? Jakbyście chcieli, to taki poważny, smutny film z panem, co nawet mu oko nie drgnie, jest na stronie producenta. Możecie sobie zobaczyć, posłuchać fajnego lektora, który mówi, no chyba nawet śmiesznie próbuję mówić, ale mówi po niemiecku, więc mało to zrozumiałem. Ale dobra, nieważne. Słuchajcie, na tej stronie mamy napisane, czyli jest nasz kielich, jak to nazwać. Śliczne to jest, słuchajcie, mamy stojak. Mamy tu jakieś naczynie, mamy tu, widzę, napowietrzacz, mamy tu mikroskop, żartuję, mamy tutaj nasze robaczki, przykrywkę. Wygląda to naprawdę zgrabnie. Jak ktoś nie wie, to się nie skapnie, co my tam hodujemy. Z prawej strony też nic po polsku, ale jest tu napisane, że coś między 24 a 48 godzin, czyli w tym czasie powinny nam się wykluć te nasze owady. Artemia to chyba owady, nie? Artemia, rodzaj skorupiaków z gromady skrzelonogów. Gatunki z tego rodzaju określane są czasami nazwą solowiec. Choć nazwa ta dotyczy gatunku Artemia salina, a wiesz, Zenon, że występują na świecie dłużej niż dinozaury. I będzie można je sobie skonsumować. Dodatkowo na drugiej stronie mamy. Możemy z dwóch urządzeń sobie coś tu kombinować. Z jednej do drugiej, w jednym się robi, w drugim już jest i na jednym brzęczyku to pociągnąć. No tu na pewno jest w zestawie jedna, chyba jedna. A jak są dwa? O kurde, nie no, chyba nie ma dwóch. Nie wiem, bo nie otwierałem, nie? Artemium Mix, czyli tu będzie nam potrzebna artemia. W ogóle jest tu coś po polsku? Niemiecki, angielski. Ale jest napisane, co jest w środku. Słuchajcie. Nie, już widzę, że jest jeden taki kielich. I tutaj mamy 1,8 przewodu AIR i tyle zrozumiałem. No nie jest po polsku, więc wam po prostu pokażę, co jest. I już, będzie prościej, nie? Nówka z Peweksu. Fik. Przygotowałem się. Zawsze muszę latać po nóż, nie? Jak to się otwiera? Fik. Tu mnie zaskoczyli, nie?
Po prostu tak się mocno trzyma. Nie wiem, co w środku piersi zobaczycie. Nasze naczynie. Czyli potrzebne nam naczynie. Słuchajcie, do transportu ma takie tutaj naklejki, żeby się nie otworzyło. Jakie to jest ładne naczynie półlitrowe, słuchajcie. Open. Tada! Tutaj mamy rurkę do napowietrzania. I co jest, słuchajcie, tu jeszcze w środku? Słuchajcie, w środku jest uszczelka, którą należy na to nałożyć. Nawet jest obrazek, gdzie ją dać. Uszczelkę dajemy tutaj, a nie tutaj. I tutaj wchodzi idealnie. Dobra. Mamy to. Fik się zamyka, fajno. I tu mamy zawór spustowy. Fik, fik. Dobra, co mamy dalej? Instrukcję obsługi. I stojak, który możecie sobie na stałe do ściany przymocować. Tu możecie go nawet gdzieś powiesić. No jest parę opcji. Pik. I gra gitara. Instrukcja. Czy jest po polsku? Jest. No jest. Oczywiście, że jest. Trzy sekundy, przeczytam. Słuchajcie, to jest inkubator, a nie żadne naczynie. Dobra, słuchajcie, już wszystko wiem. Ale to zaraz wam powiem. Co mamy dalej? Naczynie, wężyk i napowietrzacz. Frajer 500 wystarczy. Wężyk. Naczynie z sitkiem do odcedzania. Naczynie na wodę. O, tak to się robi, słuchajcie. I to jest sitko 0,15. Fik. A tu patrzcie, mamy jeszcze śrubki montażowe i zaworek, żeby się woda nie cofnęła, w przypadku braku zasilania nie zalała nam stołu. Zaworek przeciwzwrotny. Co mamy, słuchajcie, tu dalej? Artemio 3. Tu są oczka 0,15 i tu też, no tak, zapasowe, jakby się wam popsuło, można sobie dokupić identyczne. Sitko do mąki. Sobie tu nakleiłem, zaraz będzie krzyk. To może posprzątam. Artemio 2. Zapasowy pojemnik, tak? Czyli tutaj mamy po prostu i pojemnik, i sitko, a jakbyśmy to sobie zepsuli, to możemy sobie dokupić dodatkowe. Artemio 4. O kurde. Patrzcie, możemy sobie odławiać jakie chcemy. Mamy sitko 15, 30, 60 i 1 mm, czyli tym sitkiem byśmy sobie
odłowili naprawdę spore okazy, tak? Jak one nam tu będą rosły, o ile mi się w ogóle uda, i będą już takie duże, plus młode, a młodych jeszcze nie chcemy łapać, to sobie zakładamy sitko milimetrowe i łapiemy tylko tłuste okazy, nie? Artemia. Artemio pur. Miarka i w środku, ja na to mówię jajka, no to fachowo to się może nazywać cysty, czy jakoś tam inaczej, ale tu mamy, słuchajcie, artemię normalnie suszoną i wystarczy dać to i to, chociaż w instrukcji wyczytałem, że są różnego rodzaju, co można dodać. Możemy dać tak właśnie, Artemio Mix, Artemio Sal, Artemio Pur, czyli ja mam pur, lub Artemio Mux, lub Artemio Sal i Artemio Pur, czyli Artemio Sal to jest sól, nie? Ja soli nie mam, kamienną mam, ale nie wiem czy jodowaną. I to jest nasz cały zestaw. Aha, i co dalej, słuchajcie. I można użyć wody bieżącej. Ja sobie, słuchajcie, wezmę wodę z akwarium. A co? To dajemy tu. Mam nadzieję, że widać. To dajemy tu, żeby nam się woda nie cofnęła. Żeby nam się woda nie cofnęła, to gdzieś tu damy sobie zaworek. I to do napowietrzacza. No to co? Zalewamy wodą, odpalamy maszynę i zobaczymy, co będzie. Ale idę jeszcze, wiecie co, poszukać sobie soli, bo może mam. No to zmiana kadru. Tu was jeszcze nie było. Mój warsztacik, tu robię solankę do morskiego. W sumie tyle masz zenoś narzędzi, mógłbyś to zrobić sam. To wiecie. Do przykręcenia kontaktów. Dobra, światełko potrzebujemy, będziemy świecić 24 godziny. Idę po sól i wodę. Mam tu, słuchajcie, wodę z solą, nie wymieszaną jeszcze. Wlewamy do naczynia pół litra. O, pięknie. Słuchajcie, zamykamy. Fik, zamknięte. No to odpalamy mieszanie. I to się nam tu będzie mieszać. Przyjdę za chwilę. Dobra, już się chyba wymieszało. Ja, słuchajcie, nie potrzebuję tego na razie dużo, więc dam tylko troszkę. Dosłownie tyle na potrzeby filmu. No i się gotuje. To co? Przyjdziemy tu za 24 godziny, zobaczymy co i jak. I przyjdziemy za 48 godzin i sobie odcydzimy. Chciałem powiedzieć kartofelki. Odcydzimy sobie Artemię. No i zobaczmy, co tu się wykluło. Zoom. Patrzcie, jakie maleństwa. Sporo się tego wykluło. Chyba nawet wszystko. Tu u góry coś mamy. Też żyje.
W komentarzach ktoś napisał, że przydałaby się, słuchajcie, kostka napowietrzająca, bo tu są za duże bąbelki i tu się nam poodkładają jajka. I się trochę marnuje. Albo ja mam coś z oczami, albo tu się nic nie marnuje. Wszystko picobello w wodzie. Normalnie dzieci Zenona. No to przejdźmy do podsumowania. Co wam jest potrzebne? Zestaw taki jak na filmie. Do tego Artemio Pur. Ja dałem światło. Nic w instrukcji nie było napisane o świetle. Ja świeciłem tu 24 godziny cały czas. Dodatkowo woda, jakiej użyłem, to jest pół litra wody z akwarium mojego słodkowodnego. Niestety nie znalazłem soli kamiennej u siebie w kuchni, bo było wszystko jodowane, więc użyłem łyżeczkę stołową soli do akwarium morskiego. I proszę bardzo, działa, wykluło się. I teraz jeżeli chcecie sobie odłowić trochę artemii, to je tu możecie przecedzić. Zależnie jakiego użyjecie sitka, spuszczacie tutaj całość. Jajeczka wam wpadną i małe okazy na dół, a u góry zostaną te, które was akurat interesują. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.